Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Czy to koniec kariery Tomasza Lisa? Zbigniew Ziobro wspiera nacjonalistów. Zdaniem wiceministra edukacji nauczyciele mogliby pracować w korpo, jak im się nie podoba. Chiny nawiązały kontakt z kosmitami. Prawda to czy fałsz? Sensacja w WTS-ie. Orłoś broni Kaczyńskiego i Morawieckiego. Niedziela 26 czerwca. Maciej Orłoś, zapraszam na w telegraficznym skrócie. W skrócie WTS. Zanim zaczniemy, to chciałbym Was poinformować o nowym segmencie w WTS-ie. To jest taki mały eksperyment. Otóż chciałbym mieć z Wami lepszy kontakt, więc pomyśleliśmy w redakcji, żeby udostępnić Wam e-mail, na który możecie do mnie pisać w przeróżnych sprawach, a ja w każdym odcinku WTS będę czytał i omawiał wybraną wiadomość. Co Wy na to? Nice. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie na adres okiemorłosia@gmail.com. okiemorłosia@gmail.com. Zaczynamy od sprawy Tomasza Lisa. Pod koniec maja odszedł niespodziewanie z funkcji redaktora naczelnego tygodnika Newsweek, któremu szefował prawie 10 lat. Od tej pory krążyły plotki, że naczelny dopuszczał się w redakcji Newsweeka mobbingu. No a teraz dziennikarze WP.pl zaprezentowali wyniki śledztwa dziennikarskiego, według którego Tomasz Lis nękał i mobbingował swoich pracowników. Jedna z przedstawionych relacji wskazuje nawet na elementy molestowania seksualnego. Z kilkudziesięciu relacji pracowników redakcji tygodnika wyłania się obraz apodyktycznego, bezczelnego, wulgarnego, nękającego tyrana. Kiedy czyta się tekst Szymona Jadczaka, do głowy przychodzi masa pytań, na czele z tym, dlaczego władze koncernu RASP tolerowały zachowania Lisa już od 2018 roku, gdy pojawiły się pierwsze sygnały o nieprawidłowościach. Sam Lis odniósł się w piątek do zarzutów w porannej audycji TOK FM, broniąc się, że tekst oparty jest na kłamstwach i półprawdach dwóch osób, które wyrzucił z redakcji. Autor tekstu, Szymon Jadczak, potwierdza jednak, że to nieprawda. Tomasz Lis w TOK FM właśnie mówi, że tekst oparty jest na kłamstwach i półprawdach dwóch osób, które wyrzucił z redakcji. Jest to kłamstwo. Tekst jest oparty na relacjach kilkudziesięciu osób. Aż tylu ludzi to chyba Lis z redakcji nie wyrzucił. Jeszcze dodam, że do momentu nagrywania WTS-u nie pojawił się żaden oficjalny komunikat Tomasza Lisa na Twitterze czy gdziekolwiek. Jeśli dziennikarz liczy, że sprawa przycichnie i za chwilę wszyscy zapomną, to tak na tak zwanego czuja mogę powiedzieć, że chyba nie tym razem. Do sprawy odniosło się także wielu publicystów. Tomasz Terlikowski. Wirtualna Polska wykonała kawał dobrej roboty w sprawie Tomasza Lisa. Teraz piłka jest po stronie RASP i Newsweeka. Zamilczanie, udawanie, że nie ma tematu, nie są drogą. Mobbing, seksizm, agresja werbalna jest niedopuszczalna społecznie i nie ma znaczenia, kogo dotyczą zarzuty. Magda Mieśnik z WP zauważyła osobliwe zachowanie Jacka Żakowskiego odnośnie do całej sprawy. Po tym jak Radio TOK FM w przerwie trzutki poinformowało o tekście Jadczaka, Tomasz Lis stwierdził półprawdy, kłamstwa. Na to Jacek Żakowski: zostawimy tę sprawę na później, i dalej sobie gadają o polityce. Podsumowując, Lis znęcał się nad podwładnymi, rzucał homofobicznymi i szowinistycznymi żartami, doprowadzał współpracowników do płaczu i stanów lękowych, jednocześnie jak gdyby nigdy nic przez 10 lat sprawował kierowniczą funkcję w jednym z czołowych pism w Polsce. Jak widać, niektórzy bardzo źle znoszą popularność, władzę i popadają w samouwielbienie, zapominając o szacunku do ludzi. Ciekawe, że opis tej przypadłości pasuje równie dobrze do przedstawicieli partii rządzącej, jak i do samego Lisa, który tę partię nieustannie krytykuje. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie w komentarzach. A teraz trochę lżejszy temat. Z początkiem tego tygodnia oficjalnie rozpoczęło się kalendarzowe lato. Wraz z nim startuje powoli okres wakacyjny. Mimo że Polska jest, i to szczególnie latem, przepiękna oczywiście, to inflacja spowodowała, że niekiedy bardziej opłaca się nam zaplanować tegoroczne wakacje za granicą. Jeśli zdecydujecie się wybrać na przykład greckie Skopelos zamiast polskich Mazur, na pewno przyda Wam się dobra znajomość angielskiego. Co prawda, jak wynika z najnowszego raportu EFEPI, Polska zamyka pierwszą dziesiątkę narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim, ale rozmowa w języku obcym wymaga nieustannej praktyki. Warto się więc nieco podszkolić. Pomóc w tym może platforma Cambly, dzięki której możecie doskonalić swoje umiejętności językowe, rozmawiając z native speakerami. Cambly daje dużo dodatkowych opcji, możecie wybrać poziom zaawansowania,
akcent, w którym mówi nauczyciel, a nawet jego osobowość. Możecie w prosty sposób zarezerwować lekcję albo rozpocząć ją od razu. Dobrzy ludzie z Cambly przygotowali dla Was specjalną zniżkę. Z kodem WTS40 otrzymacie 15 darmowych minut na wypróbowanie platformy, a dla zdecydowanych aż 40% zniżki na 12-miesięczny plan. Trzeba się spieszyć, bo oferta jest ważna tylko przez tydzień. Wszystkie informacje i link znajdziecie w opisie filmu. Nie wiem, czy pamiętacie taki happening narodowców w 2017 roku, w którym to brunatni panowie postanowili umieścić na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów głosujących za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. Jak przystało na sprawny i szybko działający wymiar sprawiedliwości, który tak głośno reformował Zbigniew Ziobro, prokuratura prowadziła śledztwo prawie 4 lata. Sprawa prowadzona była z artykułu 119 Kodeksu Karnego mówiącego o stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób albo osoby z powodu jej przynależności politycznej. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Po 4 latach prokuratorzy stwierdzili, że żadnego przestępstwa nie popełniono, a ta obrzydliwa maskarada była wyłącznie wyrażaniem krytyki wobec działań europarlamentarzystów. Tak więc mamy kolejny sukces prokuratury Zbigniewa Ziobry, która to prokuratura skutecznie obroniła swoich wiernych sojuszników ze środowiska skrajnych narodowców. Oh my God. Ciekawa sprawa, że wieszanie portretów w sugerujący przemoc sposób nie jest przestępstwem, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak to policja tropiła i karała protestujących za wywieszanie niekorzystnych dla władzy transparentów podczas strajku kobiet. Takie podwójne zasady. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o wybory. Zmiany. Niedawno ławy rządowe opuścił sam prezes Jarosław Kaczyński. A teraz do ław tych wskoczyła świeża krew i to prosto z opozycji. Na stanowisko ministra do spraw integracji społecznej została powołana właśnie Agnieszka Ścigaj, przewodnicząca Koła Polskie Sprawy. Koło poselskie zawarło bowiem porozumienie z PiS-em, a pani Agnieszka została nową minister bez teki. Kiedyś Agnieszka Ścigaj wypowiadała się o rządzie bardzo krytycznie, jednak wraz z teką złagodniała w tej kwestii. Biegając po mediach zarzeka się, że nie dała się kupić. I tekę ministra przyjęła oczywiście wyłącznie dla dobra Polski. Za co odpowiedzialna będzie pani minister, nie do końca wiadomo. Niby ma się zajmować integracją uchodźców przebywających w Polsce, ale dziwne jest nieco to, że przecież już mamy jednego ministra do spraw uchodźców i jest nim Paweł Szefarnacher. Tak więc można przypuszczać, że to kolejny pusty etat jako nagroda za przejście na stronę rządu. Koło Poselskie Polskie Sprawy podpisało bowiem porozumienie, na mocy którego będzie głosować razem z PiS-em. Podobno prezes chce się w ten sposób zabezpieczyć przed wybrykami Pawła Kukiza. Tak tylko wspomnę, że wraz z powołaniem pani Agnieszki na ministerialny fotel rząd Zjednoczonej Prawicy pobił kolejny rekord. Skład rządu łącznie z wiceministrami liczy sobie bowiem 107 osób. Niezła gromadka, no ale prezes wie najlepiej, że za większość się słono płaci. A Agnieszce Ścigaj sugerujemy, że lepszą nazwą dla pani koła Polskie Sprawy byłyby teraz, jakby to powiedzieć, moje sprawy. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie daje o sobie zapomnieć. W porannej rozmowie z Radiem Z sprzed kilku dni wiceminister resortu Tomasz Rzymkowski podzielił się radą dla nauczycieli, którzy narzekają na niskie płace w oświacie. Teraz, drodzy pedagodzy, trzymajcie się i uważnie wysłuchajcie rady pana wiceministra. Otóż, prosto rzecz ujmując, wiedziały gały co brały. O nie! Także teraz proszę tu rządowi nie narzekać na niskie zarobki. Trzeba było pójść do korpo albo na wiceministra. Pan Rzymkowski zarabia na przykład 11 tysięcy netto. Poza tym ministerstwo musi dorzucać do pensji jakieś napoje halucynogenne, bo pan minister stwierdził także, że całkiem sporo nauczycieli zarabia podobnie do niego, czyli te właśnie 11 tysięcy. Po wizycie w radiu Rzymkowski chyba dostał telefon z Nowogrodzkiej, bo szybciutko wydał na Twitterze standardowe przeprosiny do nikogo, czyli do tych, którzy poczuli się urażeni. Widać wyraźnie, że pan wiceminister przeprowadził się chyba na tę samą planetę, co minister Czarnek i na pewno nie jest to Ziemia.
Skoro już wspomnieliśmy o ministrze Przemysławie Czarnku, to opozycja poza rozrzucaniem śmieci podczas posiedzenia Sejmu zaalarmowała, że minister wniósł 2 projekty rozporządzeń, którymi zmieni podstawę programową w szkołach. Okay, that's cool. Zmiany polegać mają na wprowadzeniu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zajęć dotyczących edukacji obronnej, a głównie szkolenia strzeleckiego. Pomysł w obecnych czasach nie jest wcale taki zły. Wzmocnienie wiedzy o ochronie cywilnej i obsługi broni nigdy nie zaszkodzi. Problem pojawia się w drugim rozporządzeniu, które na rzecz edukacji obronnej znosi z siatki zajęć godziny poświęcone na naukę o zachowaniach sprzyjających zdrowiu. So not cool. W ramach tych zajęć zapewniana była m.in. edukacja o zdrowiu psychicznym. Że psychiatria dziecięca, jak i samo zdrowie mentalne nastolatków w Polsce leży i woła o litość, to powszechnie wiadomo. Minister powinien się więc dobrze zastanowić, to jak wiemy nie jest jego najmocniejszą stroną, czy wraz z nauką strzelania nie powinno iść wsparcie psychologiczne i mentalne. Nie chcemy chyba, żeby szkoły były pełne pociech, które umieją obsługiwać broń, ale nie umieją radzić sobie ze swoimi emocjami. Chiny zaalarmowały ostatnio, że ich naukowcy uzyskali kontakt z kosmitami. Wbrew temu, to może się wydawać, nie byli to kosmici z polskiego Ministerstwa Edukacji. Według raportu opublikowanego na łamach Science and Technology Daily, największy na świecie teleskop o nazwie Sky Eye odebrał sygnał z przestrzeni kosmicznej znacząco różniący się od tych odbieranych wcześniej. Sygnał został poddany analizom przez chiński zespół naukowców do spraw poszukiwań cywilizacji pozaziemskich, tak, mają tam coś takiego, i zaraz potem wspomniany raport został usunięty ze stron internetowych czasopisma, a wiadomość o nim zniknęła z państwowych mediów. Ciekawe, co więc odkryli. Ja bym na ich miejscu tak daleko zresztą nie szukał, bo naprawdę na Ziemi też można znaleźć wielu kosmitów. Nie tylko zresztą w Polsce. Jedna z najważniejszych spraw w Parlamencie Europejskim. Jedna z najważniejszych spraw w Parlamencie Europejskim. Pora na nasz kącik kulturalny, który przedstawi Wam mój syn Antoni Orłoś, czyli Antoś, autor kanału Witam, który to kanał Wam serdecznie polecam, bo Antoś jedzie tam ostro, opowiada o absurdach z kraju i ze świata w swoim wyjątkowym stylu, a więc z rozwichrzoną fryzurą, z ciętym językiem i nieprzeciętnym humorem. Zresztą taki sam przecież jest u nas w WTS-ie. Witam, Antosiu. Witam! Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od listu, jaki napisała bardzo znana rosyjska pisarka Guzel Yachina, laureatka wielu prestiżowych rosyjskich, jak i ogólnoświatowych nagród literackich. Jak twierdzi jej świat, rozpoczęcie wojny przez Rosję nie tyle wywróciło do góry nogami, co go zniszczyło wręcz. Pisze również o tym, że nikt z jej bliskich czy dalszych znajomych nie popiera tej wojny. Zachęcam do zapoznania się z całym listem, bo jest to po prostu bardzo dobra, ciekawa literatura. A teraz w kąciku przenosimy się daleko, hen za ocean, aż do Hollywood, gdzie pewna tajemnicza plaga dziesiątkuje gwiazdy filmowe. Po tym jak koniec kariery ogłosili Bruce Willis, Sandra Bullock, Jim Carrey, Daniel Day-Lewis czy Meg Ryan, swoją aktorską emeryturę zapowiedział Brad Pitt. 58-letni aktor w wywiadzie dla jednego z tamtejszych magazynów oznajmił, że zastanawia się nad wyborem ostatniej swojej roli. W wywiadzie opowiedział również o swoich problemach z uzależnieniem od alkoholu, z którym pomógł mu poradzić sobie inny aktor Bradley Cooper. Gwiazdor zapisał się na terapię grupową i jak zaznacza, trafił idealnie, bo poznał fantastycznych ludzi, wśród których czuł się bardzo bezpiecznie. No tyle szczęścia nie miał na przykład inny aktor, Philip Seymour Hoffman, który został podczas jednego z takich spotkań na terapii nagrany bez zgody i wiedzy, gdy opowiadał o swoich problemach czy prywatnych sprawach. Przypominam, że ten wybitny aktor akurat przegrał walkę ze swoimi nałogami. I tą mało pozytywną informacją kończę dzisiejszy kącik, ale życzę Wam wszystkim dużo uśmiechów i zdrowia i trochę chłodu w te gorące, upalne dni. I teraz wreszcie na zakończenie programu powiem Wam, dlaczego bronię Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jak kibol Legii widzi kibola Wisły, to mu się nóż w kieszeni, oby tylko w kieszeni, otwiera. Ale gdyby tego kibica Wisły zaatakował kibic z Rosji, to kibic Legii na pewno rzuciłby się na pomoc kibicowi Wisły. Przynajmniej taką mam nadzieję. Otóż ja się czuję jak kibic Legii. O co chodzi? Otóż niejaki Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a teraz wybitny propagandysta Kremla, napisał na Telegramie obszerny, bardzo krytyczny artykuł o współczesnych politykach europejskich.
Wspomniał też o naszych. To patentowani rusofobowie plujący jadem antyrosyjskich kalumnii jak Kaczyński i Morawiecki, tak napisał. Nawet jeśli nie jestem fanem prezesa i premiera, nawet jeśli moim zdaniem są straszni, to robią rzeczy nieakceptowalne, to w takiej sytuacji te poglądy odkładam na bok i mówię Miedwiediewowi, że jest zwykłym palantem i żeby spadał na drzewo i stamtąd najlepiej nie wracał. I co ja mogę jeszcze dodać po tak mocnych słowach? No chyba tylko to, że patronów zapraszam na nagranie specjalnie dla nich na grupie na Facebooku, a wszystkich zapraszam na kolejny WTS już w czwartek. Trzymajcie się. Cześć! I jeszcze oczywiście bardzo proszę, pamiętajcie o subach, o obserwowaniu, o lajkowaniu, o komentowaniu, o obserwowaniu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie przecież, o co chodzi. Trzymajcie się. Cześć!